Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na szybkie ciasto, które w zasadzie można uznać za sałatkę. Przygotujemy niesamowicie wilgotne i mocno czekoladowe brownie z cukinią. Prosta, niepozorna rzecz, a zaskakuje smakiem. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na brownie. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego prostego brownie zaczynam od cukinii. Jedną średnią cukinię dokładnie myję, usuwam z niej szypułkę i ścieram na tarce o małych oczkach. Po pozbyciu się niepożądanych części moja cukinia ważyła około 200 gramów. Startą cukinię przekładam na drobne sitko i odstawiam na około 15-20 minut, żeby spłynął z niej sok uwolniony w trakcie tarcia. W tym czasie przenoszę się na kuchenkę. Na rondelku z niewielką ilością gorącej wody stawiam szklaną miskę i przekładam do niej 100 g masła oraz 125 g ciemnej czekolady. U mnie jest to czekolada 70%. Możecie użyć też takiej o wyższej zawartości kakao, wtedy smak będzie jeszcze intensywniejszy. Masło i czekoladę mieszam za pomocą silikonowej szpatułki tylko do chwili, aż całkowicie się połączą. Wtedy ściągam naczynie z garnka i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Masło i czekoladę możecie też rozpuścić w mikrofali, uważajcie tylko, żeby masa się nie spaliła. Kiedy roztopiona czekolada jest już chłodna, zabieram się do dalszej pracy. Do dużej miski wlewam 2 duże jajka i dodaję do nich 60 g brązowego i 60 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Całość jest gotowa, kiedy jajka przynajmniej podwoją swoją objętość, a łopatki miksera zostawiają na nich wyraźny ślad. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do jajek wystudzony syrop czekoladowy. Składniki krótko mieszam ze sobą za pomocą miksera na niskich obrotach tylko do całkowitego połączenia. Wtedy dodaję do ciasta odsączoną z płynu cukinię i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Zawartość naczynia ponownie krótko mieszam mikserem na niskich obrotach, tylko do równego rozprowadzenia cukinii i ekstraktu w cieście. Kiedy to nastąpi, możecie odstawić mikser, nie będzie Wam już potrzebny. Na tym etapie nadchodzi czas na składniki suche. Do ciasta dodaję 90 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 15 g ciemnego kakao, jedną płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i 100 g groszków z ciemnej czekolady. Składniki suche łączę z zawartością naczynia za pomocą silikonowej szpatułki tylko do momentu, aż przestaje widzieć suchy proszek. Tak przygotowane ciasto przekładam do wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej blaszki o boku 20 cm i rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni. Do pieczenia ciasta najlepiej byłoby użyć dedykowanej formy do brownie, która jest o wiele niższa niż moja, ale nie mam takiej pod ręką. Trudno, działam z tym co mam. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 20-25 minut. Nie ma większego sensu w sprawdzaniu ciasta patyczkiem, bo zawsze będzie mokre. No chyba, że przesuszycie ciasto. Jak w takim razie sprawdzić, czy ciasto jest gotowe? Wystarczy dotknąć jego góry. Jeśli jest zapieczona, wyłączajcie piekarnik i wyjmujcie ciacho. Gotowe brownie wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce na około godzinę do wystudzenia i zestalenia. Po tym czasie bez problemu możecie wyjąć brownie z formy i kroić w dowolną ilość porcji. Ja swoje brownie podzieliłem na 16 kawałków. Proste, prawda? Dzięki dodatkowi cukinii brownie wychodzi niesamowicie wilgotne. Brzegi ciasta są zapieczone, a środek przypomina konsystencją krówkę, która na początku stawia lekki opór, ale po chwili rozpływa się w ustach. Wszystko to uzupełniają groszki czekoladowe, które jeszcze wzmacniają mocno czekoladowy smak ciasta. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!